Rocznik 91 BMW E32 z silnikiem V12, 5-litrowym motorem V12, czyli 6 cylindrów z jednej i 6 cylindrów z drugiej strony. To jest tak zwany silnik na felgach zimowych, ale ona miała felgi takie bardzo szerokie i duże. W każdym razie ten samochód, no jak na tamte lata, no to te 6 sekund do setki, o jeszcze kod go sobie zaznacza, 6 sekund do setki. W lewe te drzwi, ale to od środka udało mi się, to akurat jakoś, bo tak brzydko wyglądało, więc wypchnąłem, ale też było tak, jakby po prostu ktoś z buta pociągnął w te tylne drzwi, prawdopodobnie ze złości, tak mi się bynajmniej wydaje. Cześć, słuchajcie, witam Was na kanale Dobry Projekt. Na dzień dzisiejszy, słuchajcie, jesteśmy u Waldka. To jest odcinek ekstra, specjalny dodatek. Waldek, słuchajcie, miał u siebie z tyłu na zapleczu, nadal ma u siebie na zapleczu ten oto samochód, który wzbudził nie lada sensację wśród widzów. W związku z tym stwierdziłem, że robimy ukłon i dogrywamy odcinek, który zasadniczo pewnie na naszym kanale nigdy by się nie znalazł, gdyby nie to, że tak było wielkie zainteresowanie tym oto samochodem. Powiedz mi, o co chodzi i powiedz mi, dlaczego tak duże zainteresowanie ten samochód wzbudza i opowiedz jego niezwykłą historię. Jak okazało się, że będąc na Bawarii, po prostu wychodzisz, a ten samochód został Ci skradziony. Od dawna go masz? Jak to wygląda w ogóle? Samochód jest w Polsce od 1997 roku. Ja bodajże od 2003 roku mam ten samochód. To jest rocznik 91 BMW E32 z silnikiem V12, 5-litrowym motorem V12, czyli 6 cylindrów z jednej i 6 cylindrów z drugiej strony. To jest tak zwany silnik, na którym moneta może stać w pionie, gdy jest odpalony i moneta się nie obali. I jakby historia tego samochodu, to, że został on nam skradziony i tak dalej, to jest jeszcze inna historia, natomiast taka dosyć długa, ale z takich ciekawostek, ja ten samochód zostawiłem właśnie dlatego, że już jak go kupowałem, to tych samochodów po prostu ze względu na dużą pojemność silnika było ich mało. No i sam się później o tym troszkę boleśnie przekonałem, bo ja oczywiście właśnie wyjeżdżałem sobie do Niemiec z tym samochodem i tak dalej, ale no, trzeba było liczyć, że jak się jeździło bardzo delikatnie, to było 17 litrów na 100 km, a tak standardowo to 26 litrów na 100 km ten samochód potrafił spalać. Oczywiście ja mam ciężką nogę, o czym zawsze powtarzam, i na niemieckich autostradach ten samochód zawsze gdzieś, bo zdjęliśmy mu tutaj blokadę w Polsce, bo on miał blokadę elektroniczną do 250, w każdym razie 265-270 km bez problemu tym samochodem jeździłem po niemieckich autostradach i prawdopodobnie też to przyciągnęło złodziei, którzy później wykorzystali ten samochód do napadu na bank we Francji. Słynna sprawa właśnie z dawnych lat. Miałem odszukać tą kasetę, ale jeszcze właśnie nie znalazłem, z nagrań właśnie, gdzie był pościg i tak dalej. Samochód do mnie wrócił z uszkodzoną klamką i z uszkodzonym wkładką, znaczy stacyjką. Stop, czyli moja zapowiedź autentycznie to było serio, to nie była żadna bajka, nic nie tego. Słuchaj, byłeś na Bawarii, po prostu wszedłeś gdzieś, tak, wychodzisz, samochodu nie ma. Byłem u znajomego w Monachium, przy okazji Stefan pozdrawiam, wiem, że też Cię ogląda, i byłem u niego w Monachium, no i jest taka śmieszna sytuacja, że po prostu wychodząc z knajpy, no myślałem po prostu, że źle zapamiętałem, gdzie zaparkowałem. A oczywiście wcześniej jeszcze znajomemu mu też pokazywałem możliwości tego samochodu. Ona nie była, bo teraz jest na oponach zimowych i na felgach zimowych, ale ona miała felgi takie bardzo szerokie i duże. W każdym razie ten samochód, no jak na tamte lata, no to te 6 sekund do setki, o jeszcze kod go sobie zaznacza, 6 sekund do setki robiło wrażenie, a co najważniejsze, że 17 sekund do 200 km na godzinę i to robi takie większe wrażenie, bo te powiedzmy 6 sekund do setki to nie, ale jeżeli jedziemy sobie 160 km na godzinę i wciskamy pedał gazu do deski, nie ma tu żadnej turbiny, nie ma turbodziury, to jest wolno ssący silnik 5-litrowy V12, 330 koni mechanicznych ustawione, bo było fabrycznie 300, a można spokojnie wyregulować do około 450 bez turbo, natomiast to się wiąże ze większym spalaniem. Natomiast no, to auto po prostu pięknie jeździło,
pięknie przyspieszało i właśnie przy 150 wystarczyło docisnąć gaz do deski, żeby dosłownie po kilku lub kilkunastu kolejnych sekundach mieć 250 na liczniku, a nie po około 3-4 minutach, jak to bywa nawet w dzisiejszych autach, które też się rozpędzą do takich prędkości, ale potrzebują na to już minut, a nie sekund. W każdym razie auto zostało przeze mnie przerobione na gaz właśnie, bo myślałem, że sobie taniej pojeżdżę. No niestety, o ile faktycznie jeździło to auto, no to niestety więcej było z tym problemów niż pożytku. Natomiast auto miało doczekać się lepszych czasów, niestety u mnie cały czas czasu jest za mało. Podejrzewam, że jakby dobę wydłużyć do 48 godzin i tak to by nic nie zmieniło, a dużo ludzi się właśnie odezwało, że ją chce, więc ja mówię tak, że jeżeli ktoś ją chce, to jak najbardziej jest ona do wzięcia. Ile włożyłem już w nią pieniędzy przez ten czas, to nie będę mówił, bo to jest wyremontowana skrzynia biegów i silnik. Silnik oczywiście bardziej był uszczelniany, nie wiem też na ile, bo to już wiadomo 10 lat ona praktycznie stoi niejeżdżona. Przejeżdżałem tylko z nią tutaj po podwórku. Natomiast no i w 2010 roku nią tu po prostu przyjechałem z Mogilna, jak się przeprowadzałem w 2011. A środek jak wygląda? Więc środek, nie wiem na ile tutaj będziesz miał jasno. Środek jest skórzany. Jest to wersja. Co nie będzie widać? No właśnie. Masz jakąś ten? Mam już zaraz przyświetlę. Chociaż zerkniemy tak, o, wiecie jest, co? Dobra, jest po prostu skóra, czarna skóra. Ona miała 200 coś tysięcy przebiegu, nie pamiętam dokładnie. Ja myślę, że to przebieg. pasjonaci, którzy wiedzą, o czym mówimy i tak dalej. Natomiast właśnie chodzi o to, że co przede wszystkim, mimo że ona tyle lat stoi, nie ma przegnitych dołów drzwi, zupełnie. To są takie właśnie charakterystyczne rzeczy. Jedyne ogniska korozji to są dosłownie takie pojedyncze rzeczy. Nie ma dziur na wylot. Czyli po prostu ten samochód, on się prosi, taka piękna siódemeczka prosi się o to, żeby ktoś tam serce w nią włożył, tak? I się zaangażował. Na pewno ona mechanicznie, ona wymaga lakierowania całego i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, to nawet do tego stopnia, że jeżeli wpadłem w dziurę i zgiąłem wahacz w prawym kole, aluminiowy tam przychodzi dolny wahacz, to ja się nie wahałem, że wahacz kosztował 2 czy 2,5 tysiąca złotych nowy, był kupiony nowy wahacz. U mnie zawsze w autach było tak, że technicznie muszą być pod idealnym względem i tak dotyczy wszystkich pojazdów do najmniejszego, a z wyglądu u mnie no to jest już gorzej. Zawsze nie przywiązywałem do tego wagi, dlatego też jak to auto kupowałem od poprzedniego właściciela z uszkodzoną skrzynią biegów automatyczną, to jak automatyczną skrzynię biegów wyjąłem z tego auta, to zostało wymienione w niej wszystko, co podlega zużyciu i praktycznie ta skrzynia biegów jest jak nowa. No także właśnie niezmienianie oleju przez poprzedniego właściciela spowodowało tylko taki, a nie inny skutek. Tak czy inaczej, auto właśnie jest do wzięcia za bardzo rozsądne pieniądze. Ja wiem, że pieniędzy włożonych nawet w naprawę skrzyni biegów już nigdy nie odzyskam, ale chodzi o to, że właśnie jeżeli ktoś by chciał ją wykorzystać w jakikolwiek sposób, to zapraszam do kontaktu. Na maila nawet można wawer@zeptobox.pl, tak z ofertami, lub na Facebooku mnie też znajdziecie pod Zeptobox. Kto chce, ja wiem, że jeden jest chętny, ale też nie zdecydował się wpłacić zaliczki, mówił, że będzie około 20 grudnia w Polsce i chce ją, więc jak weźmie, to weźmie. Kto pierwszy, że tak powiem, ten lepszy. Natomiast szczegóły odpowiesz każdemu indywidualnie. Ja bym chciał, żeby ten samochód się nie zmarnował, czyli się śmieję, że za cenę złomu plus cenę katalizatorów i on może iść. Tak? Więc faktycznie tak jest. Do tego jeszcze mam drugi komplet felg. Nie mówię tutaj o oponach, opony są wszystkie do wymiany, więc są szmelc, ale bo po prostu już są stare. Natomiast drugi komplet felg jest takie J8, jeżeli ktoś wie, mówię o szerokości tej opony. Do tyłu były opony 450 przewidziane mm, tak? Więc szerokość samej felgi to jest 8 cali. Szerokość samej felgi, więc jak ktoś tam się zna, to jak wyglądała dalej historia związana z tym napadem? Opowiedz, no bo to było tak, że autentycznie tobie zwinęli samochód, jak byłeś tam w Monachium, tak? Tak. Więc i cisza, nagle się okazuje, policja, nie scholowali, nic nie tego, cisza i co się działo? Samochód prawdopodobnie samochód został porzucony tylko dlatego, że się paliwo skończyło. Chyba złodzieje nie przewidzieli, że mimo, że ma 120-litrowy bak, a ja lubiłem tankować do pełna, to nie przewidzieli jednak tego, że 120 litrów nie starczy na 1200 km, ani na, no dieslem ile to by starczyło? Na 3000 km, nie? Tylko jednak 26 litrów czy 25 nie starczyło. W
każdym razie, żeby było śmiesznie, ja tego nie naprawiałem, czyli uszkodzona klamka lewa, wkładka tutaj, uszkodzona stacyjka. Przerobiłem samochód na pilota, po prostu się od 4-kanałowy pilot, czyli było włączanie zapłonu i to była BMK odpalana już z pilota, wiele lat temu, tak, czyli tam, nie wiem, to był 2005, czy już nie pamiętam teraz lat, więc nie chcę... Przepraszam, że Ci przerwę. Jak żyje żaden samochód, nigdy nie stałem obok samochodu, który brał udział w napadzie na bank. No powiedz, co przynajmniej wiesz na ten temat, jak to się potoczyła ta historia. Samochód został skradziony w Monachium, tak? Tak. I co dalej? Później przejechał do Francji, we Francji właśnie uczestniczył w napadzie i w drodze powrotnej, że tak powiem, został porzucony. Także samochód trafił z powrotem, właśnie z tymi uszkodzeniami, plus uszkodzenie, ale to byśmy musieli przejść z tamtej strony, Dobrze. żeby zobaczyć. I też nie wymieniałem, właśnie żeby została taka pamiątka. Jest zgięta klapka wlewu paliwa, ona była wyrwana. Jest tutaj zgięta, nie wiem na ile będzie widać. Tak jakby ktoś tutaj kopa strzelił i następnego kopa jakby ktoś sprzedał w lewe te drzwi, ale to od środka udało mi się to akurat jakoś, bo tak brzydko wyglądało, więc wypchnąłem. Ale też było tak, jakby po prostu ktoś z buta pociągnął w te tylne drzwi. Prawdopodobnie ze złości, tak mi się bynajmniej wydaje. No i tak jak właśnie mówię, został jakiś tam sentyment po tym aucie. To przyspieszanie to jest naprawdę, nawet jeżeli dzisiaj jeżdżę autem elektrycznym, który też ma fajne przyspieszenie, ale jakoś właśnie ta BMK, mimo że nie hałasowała, jeździła bardzo cichutko, to właśnie też zawsze miałem ją odbudować, a nigdy nie było na to czasu, nie było czasu i tak schodziło. No także jak ktoś widzi w tym potencjał, to zapraszam, bo ja już chyba właśnie przez te moje projekty nie będę miał za bardzo czasu. Okej, słuchaj, super, bardzo Ci dziękujemy za prezentację, słuchaj, tego oto samochodu i no ja myślę, że to jest typowy przykład na to, że zrealizowaliśmy pewnie tutaj to zapotrzebowanie naszych widzów, bo to oni bardzo mocno tu chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego samochodu, który wypatrzyli u Ciebie na Twoim odcinku, znaczy na naszym odcinku, który był u nas, który dotyczył kogeneracji. W związku z tym, no co, trzymajcie się w takim razie. No i taki nietypowy odcinek tutaj był dodatkiem do naszego kanału. Trzymajcie się, cześć, widzimy się na kolejnych odsłonach. Hej! Cześć!